Dziś temat, który zazwyczaj jest mocno niewygodny. Istnieje pewnego rodzaju tabu dotyczące cen konkretnych operacji i trudno jest znaleźć na stronach prywatnych szpitali dokładną wycenę zabiegów. W tym materiale odkrywam karty. Dowiesz się dokładnie, z czego wynika cena operacji na przykładzie rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego. Zacznę od tego, dlaczego nie da się jednoznacznie określić ceny zabiegu, operacji i dlaczego tak naprawdę mało gdzie można znaleźć konkrety. Dlaczego na stronach prywatnych klinik nie ma dokładnych wycen operacji i dlaczego w najlepszym przypadku znajdujemy widełki cenowe, które wynoszą nawet ładnych kilka lub kilkanaście tysięcy złotych. Posiłkując się książką Markusa Sheridana pod tytułem Co chce wiedzieć klient, są 3 powody, z których to wynika. A 3 przemyślenia, którymi kierują się kliniki, nie podając konkretnych cen. Po pierwsze, cytuję, każde rozwiązanie jest inne. Czytaj, każdy pacjent i każda operacja jest inna. Nic bardziej prawdziwego, ale to omówię dość szeroko za chwilę. Cytat drugi. Jeśli podamy ceny na naszej stronie, pozna je konkurencja. No i tu łudzimy się, że konkurencja nie wie, co my robimy. I po trzecie, jeśli ujawnimy nasze ceny, odstraszymy klientów. No i co? Lepiej, żeby pacjent przyjechał, stracił czas i dowiedział się, że cena nie jest dla niego odpowiednia? A może wcale tak nie jest. Podajmy ją i niech każdy sam oceni, co jest dla niego. Więc wrócę do punktu pierwszego. Każde rozwiązanie jest inne. Ten argument jest bardzo prawdziwy. Każdy pacjent jest wyjątkowy, każdy jest inny, każdy ma trochę inny uraz doprowadzający do uszkodzenia na przykład omawianego tutaj więzadła krzyżowego przedniego. No ale co z tego? Jak urwane, to urwane. Jaka różnica, jak do tego doszło? Otóż różnica w tym, że izolowane uszkodzenia więzadeł krzyżowych zdarzają się niezmiernie rzadko. A w większości przypadków, w zależności właśnie od rodzaju urazu, uszkodzeniu ulegają również inne struktury. Dochodzi do urazu jednej lub obu łąkotek, towarzyszących zerwań innych więzadeł, a w tym więzadła pobocznego piszczelowego, czy więzadła przedniobocznego, czy wreszcie do kompresyjnego złamania tylnej krawędzi kłykcia bocznego kości piszczelowej. I jaką ja miałbym określić kwotę za naprawę takiego kolana? Porównajmy to do samochodu, bo koszula w końcu bliższa ciału, a o samochodach to każdy z nas coś tam wie. A taka sytuacja. Samochód nie ma mocy i silnik nierówno chodzi. Sami wymyśliliśmy, lub ktoś nam podpowiedział, że zapewne uszkodzona jest świeca na jednym z cylindrów. Pytamy więc mechanika, ile kosztuje wymiana świecy. Mechanik rzuca konkretną kwotę za wymianę świecy i teraz, czy ty masz pewność, że właśnie tyle zapłacisz, jak oddasz samochód mechanikowi? Oczywiście jest to możliwe, o ile każesz mechanikowi wymienić świecę. Idę jednak o zakład, że oddając samochód do naprawy nie robisz tego z intencją właśnie wymiany świecy, tylko naprawy, która ma doprowadzić do tego, żeby twoja bryka znów odzyskała wigor i znów równiutko chodziła. No ale żeby uzyskać taki efekt, może się okazać, że co prawda świeca faktycznie jest walnięta, ale izolowana wymiana nic nie da, bo przy odpowiedniej diagnostyce okazuje się, że nie działa taki czy inny czujnik lub uszkodzone jest urządzenie sterujące twoim silnikiem. Koszty takiej naprawy mogą kompletnie odbiegać od twojego pierwotnego zapytania o wymianę świecy. A wzrasta czas takiej naprawy, a tu liczą się robocze godziny, wzrastają również koszty części, bo jest różnica, czy płacisz za świecę kilkanaście czy kilkadziesiąt złotych, czy za wymianę komputera, co może kosztować krocie. No i jaką cenę ma powiedzieć mechanik za naprawę, zanim nie zobaczy i nie zdiagnozuje po swojemu twojego samochodu? W przypadku naszego krzyżowego będzie bardzo podobnie. Ostateczna cena operacji będzie zależna od tego, czy jest to izolowane uszkodzenie, czy są inne, których naprawa może niejednokrotnie wymagać większego wysiłku i nakładów finansowych niż samo krzyżowe. Mamy więc już pierwsze zmienne wpływające na wycenę operacji. Złożoność procedury, czas jej trwania, no i koszty materiałów, jakie trzeba użyć, aby takie leczenie przeprowadzić. Przyjrzyjmy się w takim razie
co w całości wpływa na koszt operacji. Pierwszy punkt, jaki znajdujemy na kosztorysie naszej kliniki, to procedura. To zdecydowanie największa kwota ze wszystkich elementów ostatecznej ceny zabiegu, ceny operacji. A w pozycji procedura ukrytych jest wiele składowych. Pierwszym elementem są wynagrodzenia całego zespołu dostosowane do czasu przeprowadzenia operacji. No właśnie, dostosowane do czasu. Dlaczego czas jest tu kluczowym stwierdzeniem? A dlatego, że większość osób, które biorą udział w operacji, pracuje na godziny. Są tu pielęgniarki asystujące lekarzowi do operacji, panie salowe dbające o czystość sal w trakcie i pomiędzy zabiegami, służba utrzymania technicznego bloku operacyjnego, a możecie wierzyć czy nie, nowoczesne bloki operacyjne nafaszerowane elektroniką, integracją obrazu, oświetleniem, gazami i laminarnym przepływem powietrza wymagają stałego nadzoru. A dalej mamy asystę do zabiegu, czasem technika radiologii, pośrednio technika obsługującego sterylizację i oczywiście samego chirurga. Łącznie, bez anestezjologa, możemy tu wyliczyć nawet z 8 osób, bardziej bądź mniej bezpośrednio zaangażowanych w przeprowadzenie operacji. A dalej w kwocie procedury ukryty jest koszt sterylizacji sprzętu wielokrotnego użytku i amortyzacji całego sprzętu, którego zakup, regularne przeglądy, potrzeba upgrade'owania, serwisowania, aż wreszcie wymiany kosztuje naprawdę miliony monet. Tak więc godzina pracy bloku operacyjnego jest niezwykle droga, a trzeba pamiętać to, że jeśli chirurg przeprowadza operację w 60 minut, to nie oznacza to, że płacimy za godzinę pracy bloku operacyjnego. Pacjenta trzeba przygotować do operacji, ułożyć, umyć, znieczulić, zoperować, a na koniec wszystko pozamykać, założyć opatrunki, pacjenta wywieźć, a salę posprzątać i przygotować do następnej operacji. Wszystko to sprawia, że do każdego zabiegu spokojnie możemy doliczyć godzinę pracy bloku operacyjnego, a do operacji barku czy artroskopii biodra, gdzie samego układania pacjenta jest kilkanaście minut, nawet więcej. Czyli ile kosztuje procedura czystej, czyli izolowanej rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego, która trwa do 90 minut. W naszym przypadku na dzień publikacji tego nagrania jest to 12 000 złotych. Jednak kiedy okazuje się, że pacjent dodatkowo wymaga rozległego szycia łąkotki, jak przy uszkodzeniu typu rączka od wiadra, czy dodatkowej stabilizacji przedniobocznej, kwota wzrasta do 14 300. A jeszcze większej kwoty może spodziewać się pacjent, który doznał przy urazie krzyżowego złamania tylnej krawędzi kłykcia bocznego kości piszczelowej i wymaga jego repozycji czy też podniesienia. Dobrze. Drugą składową jest znieczulenie. Tu będzie krótko. Przeprowadzając operację nie da się tego zrobić bez znieczulenia. W kwocie znieczulenia mamy koszt zespołu anestezjologicznego oraz koszt leków. Wszystko jest znowu uzależnione od czasu operacji. I tak znieczulenie do zabiegu, który ma trwać do 90 minut, kosztuje 1650 zł. Trzecia składowa to koszty materiałów, które zużywamy do operacji. Część materiałów jest stała do konkretnego zabiegu, a część może być zmienna. Tak zwane materiały medyczne to wszystkie jednorazowe obłożenia do zabezpieczenia pola operacyjnego, jednorazowe fartuchy zespołu operacyjnego, rękawiczki, podstawowe końcówki narzędzi artroskopowych, przewody, sól fizjologiczna do artroskopii, wreszcie ostrza, szwy i opatrunki. Ogólnie wszystko, co jest potrzebne do operacji, a nie kosztuje więcej niż jakieś 100 zł. Ta kwota jest dostosowana u nas do wielkości operacji, wynosi od 600 do 1000 zł, czyli ryczałtowo, a konkretnie do krzyżowego jest właśnie 1000. Oprócz kwoty stałej musimy liczyć się z kosztem materiałów specyficznych, tzw. implantów do konkretnej procedury. Aby zrekonstruować więzadło krzyżowe, należy pobrać kawałek ścięgna od pacjenta, wywiercić kanały w odpowiednich miejscach, a w kolanie wciągnąć przeszczep do kanałów i zamocować go tam. I właśnie do zamocowania potrzebne nam są implanty.
Czasem są to śruby, czasem specjalne samozaciskające się pętle, a czasem inne. Tu też wrzucamy dość drogą elektrodę do koagulacji, którą czasem operator zużywa, a czasem nie. I koszt każdego z tych elementów sięga kilkuset złotych, a do zamocowania krzyżowa w 2 kanałach potrzebujemy na przykład 2 implantów. A jeśli potrzebujemy zaszyć łąkotkę, a często przy rekonstrukcji krzyżowego tak jest, mogą być potrzebne kolejne jednorazówki, których koszt ponownie wynosi kilkaset złotych za sztukę. A przy kolejnych dodatkowych procedurach, typu tenodeza boczna, mogą dojść dalsze wydatki na implanty. Ale zakładamy, że rekonstruujemy tylko krzyżowe. W takiej sytuacji mocowania nie powinny przekroczyć kosztu 2500 zł, czyli łącznie materiały z materiałami stałymi będą kosztować 3500. Kolejną składową naszej wyceny jest hospitalizacja. Po operacji pacjent nie jedzie od razu do domu. Musi zostać na oddziale przez minimum kilkanaście godzin. W czasie pobytu w oddziale dbamy, aby pacjent nie cierpiał z powodu bólu. Rehabilitujemy go, zmieniamy opatrunki i karmimy. Przez 24 godziny na dobę pacjentem opiekują się pielęgniarki oraz lekarz dyżurny. Dodatkowo 2 razy dziennie pacjenta odwiedza fizjoterapeuta, który po operacji pomaga wstać, zrobić pierwsze kroki o kulach, używać ewentualnych ortez. A fizjoterapia po operacji zaczyna się już tutaj. Trudno taki pobyt porównać do pobytu w hotelu, gdzie wynajmuje się tylko pokój, a cały hotel obsługuje 1 lub 2 osoby w recepcji. Za to warunki, w jakich pacjent u nas przebywa, są, myślę, bardzo komfortowe. Pacjenci mają do dyspozycji jednoosobowe pokoje z łazienką. Każdy pokój wyposażony jest podobnie jak pokój hotelowy, przy czym łóżka można pilotem ustawiać w każdej pozycji pochylenia. Na łóżku znajdziemy specjalny materac zmniejszający szanse na uciski, kiedy znieczulony pacjent mało się rusza. No i jeszcze jedno. Posiłki podane do łóżka przygotowuje nasza wspaniała restauracja Nowy Górewicz. O kawce czy herbatce podanej do pokoju, do łóżka na życzenie to nawet nie wspominam. To wszystko sprawia, że koszt doby pobytu pacjenta na oddziale jest droższy niż w niejednym hotelu i po rekonstrukcji krzyżowego przedniego zazwyczaj wynosi 2250. Ostatnią składową wliczaną do kosztu operacji w naszej klinice jest konsultacja internistyczna i anestezjologiczna. Wliczamy je, ponieważ będąc odpowiedzialnym za bezpieczne przeprowadzenie zabiegu, chcemy być pewni, że pacjent jest przygotowany do operacji nie tylko pod kątem ortopedycznym. Takie konsultacje przeprowadzamy do tygodnia przed planowaną datą operacji. Sama konsultacja to wywiad, badanie kliniczne pacjenta oraz analiza badań krwi i moczu, rentgena klatki piersiowej i EKG. Łączny koszt tych konsultacji to dzisiaj 500 zł. Wymienione tutaj badania laboratoryjne, rentgen i EKG nie są pierwotnie wykazywane w wycenie, ale z tymi kosztami pacjent również musi się niestety liczyć. Co jeszcze powinieneś wiedzieć? Operacja to tylko początek przygody z ortopedią. Po operacji pacjent kierowany jest na rehabilitację, która może trwać od 3 do nawet 12 czy 24 miesięcy. Po 2 tygodniach od operacji pacjenta czeka wizyta kontrolna w celu oceny rany i ewentualnego zdjęcia szwów. W tym czasie często, w zależności oczywiście od przeprowadzonej operacji, robimy pierwsze badania kontrolne. Wizyty kontrolne zazwyczaj odbywają się po 6 i 12 tygodniach od operacji, a potem następne już w zależności od zaleceń lekarza. Przed kontrolami pacjent proszony jest o wykonanie konkretnych badań diagnostycznych oceniających proces gojenia. Na przykład po rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego zalecam zazwyczaj wykonanie kontrolnego badania rezonansem magnetycznym po 2 i po 12 tygodniach, a następnie co 3 miesiące aż do wykazania zadowalającej przebudowy przeszczepu. Po co o tym wszystkim mówię? A po to, że potencjalny pacjent musi mieć świadomość, że wydatki nie kończą się wraz z przeprowadzeniem operacji. Konieczność dalszego prowadzenia pacjenta, a kontroli i rehabilitacji niestety również pociąga za sobą konkretne kwoty. To tyle. Podsumowując koszty, z jakimi musi liczyć się pacjent, który wymaga rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego, mamy takie. Procedura 12 000, znieczulenie 1650, materiały, implanty 3,5, hospitalizacja 2250, konsultacje przedoperacyjne, internisty, anestezjologa 500.
Łącznie daje to kwotę 19 900 zł, a mówimy o cenach, które obowiązują w dniu publikacji tego materiału, czyli jesienią 2023. Niezależnie czy kwoty, które tutaj usłyszałeś, są nadal aktualne czy nie, bo niestety nie wiem, kiedy tego słuchasz, mam nadzieję, że materiał pomógł Ci zrozumieć, z czego wynika ostateczna kwota za leczenie operacyjne. Omówiłem to na przykładzie rekonstrukcji więzadła krzyżowego, ale przy każdej innej operacji składowe będą w zasadzie takie same. Różnią się tylko kwoty. Niezależnie od szpitala, wymienione składowe zawsze wystąpią, chociaż mogą się różnie nazywać. Warto mieć świadomość ich istnienia i sprawdzić, ile one wynoszą w danym miejscu. To tyle na dzisiaj. Bardzo Ci dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Mam nadzieję, że był on pomocny. Zachęcam do śledzenia mojego kanału. Daj jakiś komentarz, może napisz, ile gdzie indziej kosztuje takie więzadło i czy w miejscu, w którym byłeś operowany, klarownie było dokładnie opisane wszystko, ile co kosztuje i czy nic Cię nie zaskoczyło. Jeszcze raz bardzo dziękuję i do zobaczenia wkrótce.